Czas wziąć na warsztat album, który stał się jednym z filarów szwedzkiego melodyjnego death metalu oraz stworzył tak zwaną scenę göteborgską. Albumem tym jest Dark Tranquillity The Gallery. Odcinek dedykuję największemu znanemu mi fanowi grupy, którym jest Kuba z kanału Touch to Shock. Dark Tranquillity powstają, jak się rzekło, w Göteborgu w Szwecji w 1989 roku z inicjatywy gitarzystów Mikaela Stanne oraz Niklasa Sundina. Na początku występują pod nazwą Septic Broiler i są uznawani za prekursorów szwedzkiego melodyjnego death metalu razem z In Flames oraz At the Gates. W 1990 roku wychodzą dwa materiały Enfeebled Earth oraz Rehearsal December. W 1991 zmieniają nazwę na Dark Tranquillity i wydają demo pod tytułem Trial of Life Decade. W 1993 ukazuje się świetny debiut pod tytułem Skydancer, zaś w 1995 według mnie ich sztandarowe dzieło pod tytułem The Gallery. Album charakteryzuje się techniczną zręcznością, progresywnością, z pewną ilością gotyckich wpływów. Powiedziałbym nawet, że jest tutaj sporo neoklasycznego grania. Jest duża integracja między gitarzystami, jest to wirtuozeria, ale bez popisywania się, więc tych harmonii słucha się z prawdziwą przyjemnością. Większość utworów na płycie jest w tempach szybkich, choć zdarzają się subtelne zmiany rytmiczne. Charakterystyczną cechą muzyki Dark Tranquillity jest stała obecność melodyjnych gitar, choć trzeba mieć na uwadze, że cały czas jest to ostry death metal z dużą ilością pazura. Podoba mi się to, że riffy cały czas się zmieniają i to w dość nietypowych momentach, co sprawia wrażenie zaskoczenia. Solówki również są z biglem, więc nie wieje nudą. W ogóle utwory są dość dynamiczne, co nie pozwala nam przykimać. Ale co jakiś czas pojawia się gitara akustyczna, jakiś epicki pad klawiszowy, ale one nie dominują współpracy gitarzystów. Należy również zwrócić uwagę na perkusję, na której gra Anders Ivarp. Jego gra wręcz powala, jest techniczna, złożona, ale przy tym nie przesadzona. Dodaje dużo do muzyki, świetnie współgrając z gitarzystami. Martin Henriksson również błyszczy na basie, ponieważ te niuanse słychać, gdyż instrument jest wyraźnie słyszalny. Stanny zaś używa łagodniejszego rodzaju growlu, w zasadzie takiego growlo-krzyku. Jest on desperacki z dużą ilością emocji. W łagodniejszych częściach płyty również zabrzmi jakiś żeński głos. Teksty na albumie wahają się między uniwersalnymi a osobistymi, jednak zdecydowanie należą do tej mroczniejszej palety barw. Myślę, że każdy znajdzie w nich coś dla siebie. Album został wyprodukowany przez Fredrika Nordstroma i właśnie tą płytą została zapoczątkowana tak zwana scena göteborska. On również zaplumkał tutaj na klawiszu. To posłuchajmy fragmentów tej jakże melodyjnej płyty. Punish My Heaven zaczyna się wjazdem gitary prowadzącej w iście neoklasycznym stylu, do której następnie dołączają ostre biczujące riffy. Stanne zaś wykrzykuje, że jeżeli niebiosa wyrzucą go z jego legowiska, on pójdzie chociażby w ciemność, bo niczego się nie boi. Następnym super kawałkiem na płycie jest The Diving Line. Utwór rozpoczyna się bardzo ciekawym motywem melodyjnym, który w dalszej części pojawia się co i rusz. Następnie wchodzą ciężkie defowe gitary i rozdzierający krzyk Stanne, tak jakby wokal walczył z riffami o pierwszeństwo przekazu. Po czym następuje kosmiczne wyciszenie. W tekście zaś Stanne mówi, jakim bólem jest rozstanie, że lepiej spalić umysły, aby móc żyć dalej. Strange love, just a dividing line. The dividing line. Lete to jeden z ciekawszych utworów na płycie. Zaczyna się pięknymi akordami gitary akustycznej, po czym tylko w sobie znanym momencie wybucha ferią wściekłych riffów. Zresztą ta gitara akustyczna cały czas gdzieś sobie tam płynie podczas utworu. Męskie wokale mieszają się z żeńskimi, zaś wspomniana Lete jest to jedna z 5 rzek Hadesu, która powoduje zapomnienie. Tutaj jest alegorią kobiety. Autor chciałby, aby ona była dla niego ostrzem, ogniem, błogosławieństwem oraz właśnie zapomnieniem.
The Emptiness from Which I Feed to agresywny utwór z ostrymi melodyjnymi gitarami w szybkich tempach. Jest również kilka fantastycznych zatrzymań i zwolnień. Tekst zaś opowiada o pustce i samotności i próbie ucieczki od nich. Zobaczmy teraz okładkę i wkładkę. Na okładce wykonanej przez mistrza Wallina w mało kojarzonej z nim kolorystyce, bo głównie pomarańczowej, jest ukazana tytułowa galeria. Myślę, że każdy utwór na płycie jest jak obraz, przy którym możemy się zatrzymać i podziwiać jego piękno i kunszt wykonania. Gdy obejrzymy całość, będziemy wewnętrznie tak ubogaceni, że dotrzemy do kosmicznej światłości będącej w centrum kadru. Nad coverem nazwa zespołu, pod spodem tytuł. Na pierwszej rozkładówce po lewej stronie na czarnym tle niebieski tytuł albumu, po prawej zaczynają się teksty do utworów i występują tak na dwóch kolejnych rozkładówkach. Na ostatniej rozkładówce po lewej bardzo fajna grafika twarzy w stylistyce przypominającej trochę pradawne kultury Ameryki Południowej. Po prawej info, gdzie i kiedy nagrano płytę, podziękowania, skład zespołu oraz adres do Osmose Productions. Na zamykającej stronie wkładkę jest foto chłopaków z zespołu wraz z imionami i nazwiskami na tle okrągłego tribala, w środku z okiem, ale raczej nie masońskim. Na pomarańczowej płycie CD ten sam okrągły tribal z okiem, tylko w kolorystyce niebieskiej, a na nim pomarańczowe logo Dark Tranquillity. Na stronie zamykającej pudełko na tle pomarańczowych traw wyszczególniono tytuły utworów, a pod nimi foto zespołu. Po lewej logo Osmose. To jest pierwsze wydanie z 1995 roku. Płyta ta to już klasyka, łącząca piękne harmonie razem z ostrymi, klasycznymi riffami metalowymi i solówkami w stylu neoklasika. Zdecydowanie położono tu nacisk na melodię, rezygnując z brutalności i ekstremy. Jeżeli nie obce Ci jest granie w stylu heavy speed metalowym, a kanibale za bardzo siedzą Ci na psychice, myślę, że Dark Tranquillity będzie świetnym wyborem. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!